Każdej zimy, gdy świat otula się śniegiem, a długie noce przynoszą refleksję, powracają dwie niezwykłe postacie. Ponieważ akurat znajdujemy się w okresie magii świąt, postanowiłem, że po zrealizowaniu dwóch poważnych filmów o Muchomorze Czerwonym zrobię luźny filmik opowiadający o dwóch postaciach, które od wieków towarzyszą zimowym tradycjom. Wydaje się, że ten filmik do niczego nie pasuje na tym kanale, ale przy odrobinie dobrej woli można go umieścić wśród wędrówek i przygód, którym przecież towarzyszą różne odkrycia miejsc i zwyczajów. Obie postacie, o których będzie tu mowa, są odwiecznymi strażnikami zimowego porządku. Pojawiają się właściwie nie po to, by tylko rozdawać prezenty lub garbować skórę, lecz by nauczać, ostrzegać i przypominać o zasadach, które wyznacza życie. Większość zapewne sądzi, że Mikołaj rozdaje grzecznym prezenty, a niegrzecznym rózgi. Otóż nie zawsze. Także w okresie zimowych świąt dobro i zło symbolizują dwie różne postacie. Z jednej strony święty Mikołaj, znany symbol dobroci, hojności i świątecznej magii. Z drugiej jego mroczny towarzysz Krampus, który przypomina, że każde złe działanie, nawet w najradośniejszym czasie, ma swoje konsekwencje. Posłuchajcie, jak to się dzieje. Święty Mikołaj to postać, która przez wieki ewoluowała z historycznego biskupa do legendy. Mikołaj z Miry, żyjący na przełomie III i IV wieku naszej ery, był znany z głębokiej wiary i niezwykłej dobroci. W czasach, gdy chrześcijanie byli prześladowani przez cesarza Dioklecjana, Mikołaj nie tylko wspierał ludzi, ale też odważnie bronił swojej wiary. Powiadają, że był obecny na Soborze Nicejskim w 325 roku, kluczowym wydarzeniu, które zdefiniowało zasady chrześcijaństwa. Jednak to jego dobroczynność sprawiła, że pamięć o nim przetrwała przez wieki. Jedna z legend opowiada o ubogim ojcu trzech córek, które nie mogły wyjść za mąż, bo brakowało im posagu. Mikołaj, chcąc pomóc, w tajemnicy wrzucił przez okno 3 woreczki złota. Jeden z nich wylądował w suszącej się skarpecie. To wydarzenie zapoczątkowało tradycję, którą dziś znamy jako wypełnianie skarpet prezentami. Przez kolejne wieki święty Mikołaj stał się patronem dzieci, żeglarzy i biednych. W Europie tradycja wręczania prezentów 6 grudnia na jego pamiątkę rosła w siłę. Ale jego historia nabrała nowego blasku dzięki Holendrom, którzy jako Sinterklaas przywieźli tę tradycję do Ameryki. I tak narodził się współczesny Santa Claus, pulchny staruszek w czerwonym płaszczu, niosący radość na całym świecie. Ale gdzie jest światło, tam pojawia się także cień. W Alpach wśród zaśnieżonych wiosek dzieci nie spodziewały się tylko świętego Mikołaja. Był ktoś jeszcze. Krampus. Rogata, włochata, demoniczna postać z dzwonkami i łańcuchami, której obecność wywołuje strach. Jego imię pochodzi od niemieckiego słowa Krampen, oznaczającego hak, coś ostrego, zakrzywionego, a jego wygląd rzeczywiście przypomina demoniczne, zakrzywione formy.
Dawno temu Krampus był związany z postaciami duchów zimy, które miały odstraszać złe moce. Wierzenia te są częścią dawnych obrzędów, w tym rytuałów mających na celu zapewnienie płodności i odpędzenie zimowego mroku. Dla ludzi, którzy walczyli z surowością zimy, był też uosobieniem dzikiej natury, symbolem tego, że w życiu są nie tylko nagrody, ale i konsekwencje. Z czasem chrześcijaństwo włączyło Krampusa do swojej tradycji, czyniąc go towarzyszem świętego Mikołaja, podczas gdy Mikołaj nagradzał, Krampus karał. Ich wspólne wizyty były lekcją moralności, że nagrody należą się tylko tym, którzy przestrzegają zasad. Razem święty Mikołaj i Krampus stanowią równowagę, która leży u podstaw świątecznej magii. Mikołaj przypomina nam o szczodrości i nadziei, Krampus o odpowiedzialności i konsekwencjach. Razem uczą nas, że w życiu zawsze istnieje harmonia między światłem i cieniem. Dziś ich historie przetrwały na różne sposoby. Święty Mikołaj stał się globalnym symbolem radości i magii, a Krampus przeżywa renesans jako przypomnienie, że święta to nie tylko czas prezentów, ale także refleksji nad sobą. Jako kompan świętego Mikołaja Krampus zyskał szczególną popularność w Austrii, Bawarii, Słowenii i innych krajach alpejskich. Podczas Krampusnacht, Noc Krampusa, jest to noc z 5 na 6 grudnia, w alpejskich regionach odbywają się widowiska z udziałem Krampusów. Przebrani uczestnicy biegają ulicami, strasząc przechodniów. Maski Krampusa są ręcznie rzeźbione, często bardzo kosztowne, a ich wygląd różni się w zależności od regionu. Krampuslauf, bieg krampusowy, stał się atrakcją turystyczną, a maski i stroje zyskały status dzieł sztuki. I to by było na tyle. Wesołych świąt!